Witam serdecznie. Dzisiaj polecam Ci smaczne ciasto czekoladowe z kremem śmietankowym i z czarną porzeczką. Jest to moja wersja popularnego ciasta porzeczkowiec. Zapraszam. Rozpoczniemy od przygotowania ciasta kakaowego. Do garnka wlewamy 125 g wody i 160 g delikatnego oleju. Wsypujemy 160 g cukru i 3 łyżki dobrego, gorzkiego kakao. Mieszamy. Podgrzewamy na małym ogniu, tak aby cukier dokładnie się rozpuścił. Kiedy cukier się rozpuści, wyłączamy gaz i studzimy masę. Do dużej miski wlewamy 5 jajek, wsypujemy 130 g cukru. Zaczynamy miksować. Miksujemy przez 10 minut na puszystą, jasną masę. Do piany wlewamy dobrze wystudzoną masę z kakao i mieszamy łopatką albo rózgą. Mieszamy ruchem od dołu ku górze. Następnie do masy jajecznej wsypujemy na 3-4 razy 240 g mąki pszennej. Wsypujemy część mąki i mieszamy delikatnie, zdecydowanym ruchem od dołu ku górze. Dokładnie rózgą zbieramy mąkę z dna miski. Następnie wsypujemy 1 łyżeczkę proszku do pieczenia i 1 łyżeczkę sody oczyszczonej. Ciasto przelewamy do foremki o wymiarach 25 na 35 cm wyłożonej papierem do pieczenia. Pieczemy je przez około 40 minut w temperaturze 175 stopni na środkowej półce piekarnika. Ciasto sprawdzamy patyczkiem. Wyciągamy je od razu z piekarnika i studzimy. Po wystudzeniu ciasto wyciągamy z foremki lub ściągamy z niego rant. Ściągamy papier i przekrawamy na 2 blaty. Ciasto najlepiej przekrawać na drugi dzień po upieczeniu. Ciasto jest bardzo puszyste i mięciutkie. Dolny blat ponownie przekładamy do foremki, w której ciasto było pieczone. Teraz przygotujemy drzem z czarnej porzeczki i bitą śmietanę z żelatyną. Do dużej miski wlewamy 600 g bardzo zimnej śmietanki. Wsypujemy 2 łyżki cukru. Miskę wkładamy na 10 minut do zamrażarki. Dolny blat ciasta smarujemy drzemem z czarnej porzeczki 320 g. Nakładamy kleksy z drzemu, a potem delikatnie je łączymy. Teraz przygotujemy żelatynę. 10 g żelatyny w proszku zalewamy bardzo gorącą wodą 80 g. Mieszamy, aby żelatyna dokładnie się rozpuściła. Odkładamy ją na bok do wystudzenia. Z zamrażarki wyciągamy śmietanę, zaczynamy ją ubijać najpierw powoli, a potem coraz szybciej. Śmietana zaczyna sztywnieć. Kiedy pokazują się wyraźne bruzdy, wlewamy lekko letnią żelatynę. Nie wlewamy bezpośrednio na widełki, ale obok. Miksujemy szybko, na szybkich obrotach. Miksujemy tak długo, aż śmietana uzyska odpowiednią konsystencję. Teraz na ciasto możemy nałożyć bitą śmietanę. Robimy to za pomocą łyżki albo rękawa cukierniczego.
Nakładamy drugi blat ciasta kakaowego. Leciutko przyciskamy, ale leciutko. I nakładamy resztę drzemu, około 320 gramów drzemu z czarnej porzeczki. Tak przygotowane ciasto wkładamy do lodówki na godzinę albo 1,5 godziny. Teraz przygotujemy polewę z czekolady, śmietany i masła. 120 g posiekanej czekolady zalewamy wrzącą śmietanką. 120 g. Mieszamy energicznie. Czekolada się dokładnie rozpuściła. Teraz dodajemy 25 g miękkiego masła. Mieszamy energicznie. Masa jest lśniąca. Czekolada jest płynna. Jeszcze ciepłą polewą od razu polewamy ciasto. Ciasto wkładamy do lodówki na 5 godzin, a najlepiej na całą noc. Następnego dnia ciasto możemy pokroić na równe porcje. Ciasto jest bardzo mięciutkie i delikatne w smaku. Polecam Ci ten przepis. Jeżeli upieczesz to ciasto, napisz mi w komentarzach, jak Ci smakowało. Jeżeli spodobał Ci się ten przepis, podziel się nim ze znajomymi. Zachęcam Cię do subskrybowania mojego kanału i do pozostawiania lajków. Zapraszam na następne przepisy. Ciao, ciao!